Wchodzisz czy po prostu filmujesz nas, jak wchodzimy? To już? No to byśmy chodzili. Wchodzimy. To nie wiem. Myślę, że trzeba narobić maksymalnie dużo, Tak. i potem bawić się po prostu w montaż. Montaż się z tymi statywami. Taki jakiś przerzutek. Jeden rozłożyć po prostu, żebyśmy mogli szybko montować, żeby te ujęcia nie były ruszone, nie? Jakieś tam takie z tym tyłu, tak samo tamten też. To było takie przejrzone. Jak to pomontuje Michał, bo ja Będziemy nie wiem. jeszcze wychodzić na ulicę, czy na razie nie? Nie, na razie chyba nie. No nie to co szkolny, kurczę. Nie zostać? Tam robiłem taki przejazd, nie? Po wszystkim. A tak, żeby zrobić na każdym jednym. To można wyciąć. No to zaraz zobaczymy. Zblokowany. Ty będziesz statyw? Okej, a ty Michał masz... No, takie gdzieś ujęcie. Ale to ja mogę wrócić bardzo późno dzisiaj. Jak od pasa, dobra. Dobrze, możemy zaczynać? Możemy tak dać. Moje pierwsze wspomnienie z dawnego dzieciństwa. Moja mama zabrała mnie i moją siostrę, wówczas małe dzieci, do taty do kina do pracy. Przyszliśmy i okazało się, że w kinie jest wielki tłum ludzi, w holu wszyscy czekają na seans. Dla mnie małego, wówczas gdzieś tam metrowego wzrostu dziecka było to przerażające zjawisko, bo każdy chciał dostać się do kasy, zdobyć bilet. Także to pierwsze wrażenie było bardzo negatywne. Nie wiem, ile wtedy miałem lat. Pamiętam tylko, że brat mnie zabrał tutaj do kina, a do dziś pamiętam tytuł, to był Dzielny Szeryf Lucky Luck, czy Lucky Luke. Od dzieciństwa mi się to myli. To był pierwszy film, na jakim w ogóle w kinie byłem. Umowę podpisałem z dniem 1 stycznia 1989 roku i pracowałem raptem 4 miesiące. Sprowadzało się też to do tego, że tak jak i kinooperator, obsługiwałem maszyny, obsługiwałem sprzęt. Czasami robiłem jakieś tam plakaty, napisy do kina. Oczywiście ja chodziłem na seanse szkolne, tak jak wszyscy, natomiast chodziłem do swojego kina, więc pierwszą niezręcznością było to, że nie płaciłem, a wszyscy płacili i rówieśnicy często gęsto mieli mi to jakoś za złe. Pamiętam z jakiejś bardzo młodej klasy, nie wiem, pierwsza, druga klasa podstawówki, sytuację, kiedy usiedliśmy z kolegami gdzieś tam w jakimś rzędzie i przyszli chłopacy ze starszej klasy i powiedzieli nam gówniarze, won, my tu będziemy siedzieć, nas wywalili z tego rzędu i ktoś tam beknął, że ja jestem przecież tutaj synem szefa kina, a po chwili przed na interwencji mój ojciec się okazało, że faktycznie jestem szefem kina i tam ci przed nami kucali. Gdy skończyło się nasilenie prac polowych, wyruszyliśmy jak przystało furmanką, by zobaczyć jak i czym żyje dziś polska wieś. Najpierw w tym kinie pracował mój ojciec, dostał tą pracę pod koniec lat 80. i był kierownikiem tego kina do 2009 roku. Po jego śmierci jakby bałeczkę przejąłem po nim ja. Wcześniej, zanim zostałem ja kierownikiem kina, to pracowałem tutaj jako kinooperator. Tych historii było co niemiara. Bywały puszczane filmy, do których dźwięk był podkładany z magnetofonu. Przez przyspieszanie i spowalnianie taśmy trzeba było regulować dialogi tak, żeby one się zgrywały z tym, co się dzieje na ekranie. To była niesamowita praca. Cokolwiek ma na mięso. Za 2 miesiące okaże się, że nie będziemy mieli mleka, bo w tej chwili kto produkuje mleko, no nie ma żadnych motywów, żeby je produkować dalej, bo te pieniądze, które dostanie za mleko. Jako jedyny ustawił ten jeden projektor tak, Żeby było ostro. że nie było z nim problemu. Aha. I ten projektor zepsuli w 2005-2006 Fachowcy roku fachowcy z Jeleniej Góry. Założyli jakiś tam przyrząd na obiektyw
i powiedzieli, nie ma takich ustawień. Tak nie może być. To jest niezgodne z normą. I przestawili po swojemu. To jest rutyna, tak. Tutaj rutyna daje w kość w momencie, kiedy jest nagle jakaś awaria, sytuacja niespodziewana. Wtedy trzeba szybko główkować, co się stało, o co chodzi, co gdzie nie działa. Świadomość tego, że siedzi tam ileś ludzi, a zawsze awarie były wtedy, kiedy była pełna sala, nie jak było pusto. Bo to taka złośliwość osób. Najpierw tupią, gwiżdżą, potem zaczynają łazić po kinie, potem zaczynają robić przykre uwagi obsłudze, potem część wychodzi nieprawda. A oto ta druga Solidarność. Solidarność Polska. Wyobraźcie sobie, że tu było 760 miejsc i jak leciał na przykład film taki jak Wejście Smoka, ludzie oglądali ten film po 5-6 razy. Zdarzały się takie cuda, że okazywało się, że ludzie wchodzili z większą ilością biletów, jakie jest miejsc. Ktoś podróbki sprzedawał, jakieś inne rzeczy. Dzisiaj się tego nie spotyka, dzisiaj nie widać pełnych kin. Z tego może kupić 13 osób, kiedy nauczyciele mają. Aha, a propos płakania, wiem co chciałem powiedzieć. W 1997 roku wyświetlaliśmy Titanica Jamesa Camerona i połowa bab na sali ryczała i pewnie połowa facetów też. Ja byłem wykończony. Szedłem wypuścić ludzi, pełna sala w ten. Wypuszczam tych ludzi, a oni na mnie wszyscy patrzą z takim politowaniem, z takim uśmieszkiem. Ja sobie myślę, no nie wiem, może brudny gdzieś jestem na twarzy, coś nie wiem. Już niech idą, ja idę spać. I wychodząc z kina jeszcze zobaczyłem się w lusterku. W publikacji miałem tak podpuchnięte, czerwone oczy, jakbym ryczał przez cały film. Wybudowane, to dostała spółdzielnia produkcyjna. A te magazyny to były wybudowane chyba przez naszych pieniędzy, bo to ze swoich spółek były wybudowane. Te magazyny by nie mogło być, żeby tam były nawozy dla nas, dla rolników. Upadek kina to taki bardzo złożony proces. Pierwszy upadek to był początek lat 90., kiedy na szeroką skalę rozpowszechniły się kasety wideo, magnetowideo i był bardzo widoczny i znaczący spadek frekwencji w kinie. Następnym takim dużym przeskokiem, spadkiem frekwencji był moment, kiedy w okolicach roku 2000 upowszechniły się techniki cyfrowe. Proces upadku kin to jest taki ogólny proces, który ma miejsce wszędzie. Właściwie przeważająca większość małych kin, starych kin, takie jak to, już upadła. Niestety straciły rację bytu. Teraz, kiedy kino stoi opuszczone, no właściwie to się dzieje, stoi opuszczone. Na szczęście na razie, może na szczęście, na nieszczęście nie dzieje się nic zupełnie, poza tym, że się kurzy i postępuje jakaś taka samoistna degradacja obiektu. Na szczęście na razie nic nie zostało zdemontowane, kino jest, tak jak ostatniego dnia projekcji, wyposażone we wszystko i jest właściwie zdolny nadal działać. Gdyby ktoś zechciał dać zielone światło na to, żeby to dalej otworzyć, to można wpuścić ludzi i wyświetlać film.